Hej, ponieważ wczoraj montowałem radio 2 dni w Alfie, chciałbym Wam to przedstawić, być może komuś z Was to pomoże. Jak możecie zobaczyć, było zamontowane radio, które nie posiadało GPS, a zależało nam najbardziej na nawigacji. Niestety nie mam filmu z montażu ramki, którą tutaj widzimy, ale do montażu ramki potrzebujemy ściągnąć przedni panel, dzięki czemu dostaniemy się do tylnej części, a tam, żeby ramka nam się zmieściła, musimy podszlifować kilka elementów, a potem przykręcić ją śrubami z boku, co możemy zaobserwować na filmie. Do zakupionego radia dostałem przewód, z jednej strony zakończony dedykowanym wtykiem, a z drugiej strony zakończony kostką ISO. Niestety, nową ramkę radia będę musiał wydrukować, ponieważ starą musiałem podszlifować, co widać na początku filmu. W zestawie był przewód USB, który chwilowo przyciągnąłem z boku panelu, oraz antena GPS, którą trzeba umieścić na desce rozdzielczej lub w którymś miejscu pod sufitki. Ponieważ schowana w kieszeni za radiem będzie Wam często gubiła sygnał z satelit. Za chwilę pokażę, jak elektrycznie podłączyć takie radio. W tej chwili widzimy podłączone najistotniejsze elementy. Zachęcam, żeby przewody niewykorzystane, a częściowo oskurowane zaizolować, uchroni to Wasze radio przed zwarciem. Dobrze, teraz pokażę Wam pewien tip, być może komuś z Was on pomoże. Mamy tutaj pin ze standardowej wtyczki ISO i w tym pinie możemy zobaczyć blaszkę, która jest blokadą. Za pomocą np. igły, co możecie zobaczyć na filmie, jesteście w stanie podgiąć tą blaszkę do pinu, dzięki czemu pin bez problemu Wam wyjdzie. Po wyciągnięciu trzeba pamiętać, aby tą blaszkę delikatnie z powrotem odgiąć, ponieważ w innym wypadku będzie Wam pin wypadał. Dzięki takiemu zabiegowi nie musicie nic ciąć oraz lutować. No więc idąc od góry, przewód czarny, jest to masa, czyli jest on połączony z klemą minusową naszego samochodu. Przewód w wiązce samochodu jest zazwyczaj czarny, chociaż nieraz zdarza się biało-czarny. Jest on zazwyczaj grubszy niż inne przewody. Kolejny przewód, czerwony, jest to zasilanie 12V, czyli oczywiście z klemy dodatniej. Przewód czerwony mam podłączony po stacyjce, czyli wraz z włączeniem stacyjki jest włączane napięcie. Z kolei przewód żółty jest to napięcie, które jest cały czas, bezpośrednio pociągnięte z akumulatora. Jest istotne, żeby tych przewodów nie pomylić, nie uszkodzi to naszego radia, ale może sprawiać pewne niedogodności, jak na przykład utrata stacji radiowych po wyłączeniu zasilania. Zdarzają się radia, w których te kolory bywają zamieniane. Wtedy trzeba zerknąć do instrukcji radia. Kolejny przewód niebiesko-czarny oraz brązowy są to przewody sterowania z kierownicy. W momencie, kiedy nie mamy sieci komunikacyjnej w naszym samochodzie, tylko standardowe sterowanie z kierownicy, działa to na tej zasadzie, że każdy z naszych przycisków ma różną rezystancję, dzięki czemu radio wykrywa, który przycisk mamy przyciśnięty za pomocą wejścia analogowego. Kolejny przewód, pomarańczowy, Small Light Line. Podłączamy go do włącznika świateł lub do regulatora oświetlenia wewnątrz samochodu, dzięki czemu podświetlenie w radiu może być regulowane lub przełączane między tryb dzień-noc. Przewód niebieski, Power Antenna, jest to sygnał wyjściowy 12V, dzięki któremu antena lub nasze wzmacniacze są uruchomione w momencie, kiedy jest uruchomione radio. Ten sygnał jest również nazywany jako remote. Kolejny przewód, różowy backing line, jest to sygnał wejściowy dla naszego radia 12V,
który jest podłączony z oświetlenia biegu wstecznego, dzięki czemu w momencie wbicia biegu wstecznego nasze radio przełącza się w tryb kamery. Kolejne przewody są to standardowe przewody głośnikowe. Tutaj po prostu łączymy potencjał dodatni z potencjałem dodatnim głośnik, a ujemny z ujemnym. Oczywiście przewody z paskiem czarnym oznaczają potencjał ujemny. Przy czym w momencie, kiedy będziecie mieli odseparowany system, prawdopodobnie tych przewodów nie będziecie używali, ponieważ zamiast nich będziecie mieli sygnał podłączony do wzmacniaczy. A więc teraz sobie omówimy, co mamy do dyspozycji z tyłu radia. Numer 1 jest to standardowa wiązka, którą przed chwilą omawialiśmy. Numer 2 wejścia-wyjścia audio-wideo. Między innymi stąd będzie płynął nasz sygnał do wzmacniaczy. I w tym miejscu polecam, aby zakupić radio, które posiada 2 wyjścia audio. A to dlatego, że do jednego podłączacie sobie wzmacniacz, który obsługuje Wam przedni zestaw głośników odseparowanych, a drugie wyjście będzie obsługiwało drugi wzmacniacz, do którego możecie podłączyć głośnik niskotonowy, np. tubę. Numer 3. 2 przewody USB do podłączenia pamięci zewnętrznej. 4 oczywiście wejście kamery i 5 jest to wejście anteny GPS. Kołdra na moim nagim ciele, smak kawy cię budzi, a minuty wciąż płyną. Myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino. Zasłonięte okna, Cieniste podwórza tych cichych dramatów, sceny niezliczonych, gdy sił mi braknie o słonecznych czasach. tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest lżej, lecz trzeba nam, trzeba dbać o tę miłość. Nie wolno stracić jej, nam nie wolno stracić jej. Nie wolno stracić jej. Wolno stracić je. Dziękuję bardzo za oglądnięcie. Jeśli było to dla Ciebie użyteczne, bardzo proszę o subskrypcję kanału.